Travel Fan prezentuje Peru, El Cóndor Pasa. To kolejny film powstały w ramach cyklu Travel Fan w podróży, dostępny na DVD oraz Blu-ray. 1,5 godziny obcowania z fascynującą kulturą, wspaniałą przyrodą oraz dniem dzisiejszym Peru. A wszystko to utrzymane w klimatach przygody i podróży. Barwna narracja, doskonale dobrana muzyka przeplatają się z uchwyconymi okiem kamery przepięknymi peruwiańskimi plenerami. Filmowa opowieść obejmuje niemal wszystkie najważniejsze miejsca, które będąc w Peru koniecznie należy zobaczyć. Zobaczymy tu zatem barwną, bogatą prekolumbijską przeszłość, a także jak współcześnie mieszkają potomkowie Inków, przybliżając widzom tutejsze tradycje, zwyczaje oraz peruwiański folklor. Peru, El Cóndor Pasa. Poznajmy razem świat. Travel Fan. Adventure starts here. Travel Fan. Adventure starts here. Travel Fan przedstawia film Peru, El Cóndor Pasa. Peru to prawdziwa perła Ameryki Południowej. Kraj, który urzeka całą masą zabytków, niesamowitą kulturą oraz wszechstronnością. Tu magia i majestat przyrody mieszają się z niezwykłymi korzeniami kulturowymi z czasów Inków. Peru jest jednym z 12 najbardziej zróżnicowanych na świecie krajów pod względem różnorodności ekosystemów. Geografia Peru pozwala bowiem na współistnienie wielu stref klimatycznych. Ośnieżone szczyty Andów, niebotyczne przełęcze, nad którymi latają kondory, wysokogórskie trawiaste płaskowyże z pasącymi się tam lamami, szerokie, dzikie, nadoceaniczne plaże, bujna flora i fauna nieprzebytej dżungli tworzą wspaniały, wielowątkowy świat. Kraj szczyci się wielowiekową, liczącą ponad 10 000 lat historią oraz ogromną ilością zamieszkujących to miejsce kultur, które przez wieki stworzyły imponujące pozostałości archeologiczne, wspaniały dorobek artystyczny, a także godną uwagi gastronomię. Ranga znajdujących się tam atrakcji turystycznych, przebogata historia, wspaniałe krajobrazy, interesująca kultura oraz bogactwo nieznanych zapachów i smaków stawiają ten kraj wśród miejsc, które koniecznie trzeba ujrzeć na własne oczy. Odkryjmy wspólnie Peru z kolejnym filmem z cyklu Travel Fan w podróży. Z kamerą w ręku odwiedzimy najważniejsze miejsca peruwiańskiego Must See. Kolonialna architektura stołecznej Limy, malownicze jezioro Titicaca, urokliwe zakamarki Arequipy, malowniczość najgłębszego na świecie kanionu Colca, tajemnicze rysunki Nazca, niepowtarzalne zabytki Cusco, wreszcie sprawiający na przybyszu niesamowite, mistyczne wrażenie Machu Picchu. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Jesteśmy w niewielkiej miejscowości Paracas. Spacer promenadą wśród sennych o tej porze sklepów z pamiątkami, barów i restauracji nie jest raczej sprawą odkrywczą. Pusta plaża bez infrastruktury oraz udekorowana rybackimi łodziami skromna przystań to typowe obrazki tego miejsca. Sam kurort raczej nie imponuje atrakcjami. Dla Peruwiańczyków jest to jednak miejsce szczególne. Tu bowiem 7 września 1820 roku wylądował generał José de San Martín, rozpoczynając stąd swój marsz ku wyzwoleniu Peru spod hiszpańskiego kolonializmu. To, co sprowadza w to miejsce zagranicznych turystów, to pobliski Park Narodowy Paracas. Wchodzący w jego skład obszar zatoki, półwyspu oraz wyspy Balestas są ostoją licznych gatunków tutejszej flory i fauny. Z racji bogatego ekosystemu skaliste wysepki zwane są też często Małym Galapagos. Choć wody zatoki wydają się dziś spokojne, ku mojemu rozczarowaniu w dniu dzisiejszym władze rezerwatu odwołały wszelkie rejsy. Cóż, żegnajcie zatem flamingi, łuptaki, lwy morskie oraz pingwiny Humboldta. Żegnaj też nadmorski klifie, z górującym nad okolicą, przypominającym kandelabr, tajemniczym geoglifem. Na pocieszenie zwiedzamy niewielkie, prywatne muzeum archeologiczne. Poświęcone jest ono kulturze Indian Paracas, którzy zamieszkiwali te tereny od około 1000 do 200 roku przed naszą erą.
W gablotach wystawiono wiele interesujących artefaktów związanych z życiem codziennym oraz zwyczajami tego tajemniczego ludu. Poza ozdobami i ceramiką zobaczyć można tu m.in. używaną przez ten lud broń oraz tzw. kipu, czyli pismo węzełkowe. To, co przykuwa największą uwagę widza, są tajemniczo wyglądające wydłużone czaszki. Oficjalnie mówi się, że swój nienaturalny wygląd zawdzięczają celowemu formowaniu główek noworodków poprzez używanie usztywniających deszczułek oraz bandażowanie. Prawda może być jednak inna. Choć oficjalna nauka się do tego nie przyznaje, badania genetyczne wykazały, że czaszki Sparacas nie należą do żadnego znanego gatunku człowieka. Według badaczy puszki mózgowe peruwiańskiego ludu są o 1/4 pojemniejsze od ludzkich, a ich czaszki są około 60% cięższe. Ich mitochondrialne DNA wykazywały ślady mutacji nieznanych u ludzi, naczelnych ani żadnych zwierząt żyjących na Ziemi. Zgodnie z raportami istoty Sparacas tak bardzo różniły się od Homo sapiens, że nie mogłyby się z nami krzyżować. Zagadka istot Sparacas czeka zatem na swoje rozwiązanie. Gdzie spojrzeć, dookoła olbrzymie zwały pustynnego piachu. Obszar pustyni Atacama należy do najbardziej suchych miejsc na świecie. To tutaj znajduje się Cerro Blanco, wznosząca się na 2078 metrów nad poziomem morza najwyższa wydma świata. Pośród morza piasku bujnie rozkwita niewielka oaza Huacachina, okrzyknięta jako jedna z najbardziej niezwykłych przyrodniczych atrakcji Peru. Życie oazy to jedynie kilka uliczek. Miejsce to zamieszkuje raptem około 100 osób. Autopromocja. Maksimum relaksu, spora dawka słonecznej pogody, nutka ciepłego morza, zero stresu, szczypta przygody. Oto udana recepta na wspaniałe wakacje. Zacznij je już dziś z filmami z cyklu Travel Fun w podróży. Centrum oazy stanowi niewielki bezodpływowy zbiornik wodny. Otoczony wysokimi wydmami, porośnięty bujną roślinnością akwen, to istny cud natury. Huacachina to strzał w dziesiątkę dla amatorów pięknych krajobrazów, kontemplujących błękitno-zieloną plamę wody, skrytą wśród sięgających ponad 100 metrów żółtych wydm. Miejsce to upodobali sobie także poszukiwacze przygód, gotowi zjeżdżać ze stromych piaszczystych łach na deskach oraz nartach. Niestety, piękno tego niebywałego miejsca coraz bardziej staje się zagrożone. Spadek wydajności naturalnych źródeł, nadmierna eksploatacja i obniżenie warstwy wodonośnej oraz ekspansja pustyni sprawiają, że lustro wody kurczy się w niemiłosiernie szybkim tempie. Warto tu przyjechać zawczasu, gdyż cudowna oaza Huacachina któregoś dnia może po prostu zniknąć na dobre. Droga panamerykańska wiedzie nas przez górskie, skaliste pustkowia. Przełęcz Santa Cruz rozpościera wspaniałe widoki na dolinę rzeki Rio Grande. Jałowe, pozbawione roślinności, księżycowe krajobrazy urzekają swoją surowością oraz prostotą. Okraszona mnóstwem serpentyn droga wije się raz w górę, raz w dół, trzymając w napięciu zarówno kierowców, jak też pasażerów. Wreszcie, po kilku godzinach zakrętasów, wjeżdżamy na równy niczym stolnica łaskowy Sznazka. Po drodze mijamy wieżę widokową Mirador. Warto zatrzymać się tu na chwilę, aby z wysokości 14 metrów przyjrzeć się słynnym tajemniczym liniom, a zwłaszcza doskonale widocznym figurom drzewa oraz dłoni. To doskonałe miejsce do kontemplacji śladów, które pozostawiła po sobie tajemnicza kultura. Odwracając się w kierunku parkingu, dojrzymy także jaszczurkę, przeciętą nieopatrznie na dwie części podczas budowy drogi panamerykańskiej. Jesteśmy na lotnisku w Nazca. Awionetka już na nas czeka. Zabierająca na pokład 12 pasażerów Cessna gotowa jest do wylotu. Nasi piloci właśnie kończą procedury startowe. Szczęśliwie dla nas lecimy pierwszym lotem w tym dniu. Zatem póki co, przez jakiś czas niebo będzie tylko dla nas. Nasz samolot właśnie wzbija się w powietrze.
Przed nami ekscytujący lot nad słynnym płaskowyżem, uważanym za jedną z najbardziej nieprzeniknionych zagadek archeologii. Po kilku minutach lotu docieramy nad obszar płaskowyżu Nazca. Z okien samolotu zauważyć można pojawiające się pierwsze tajemnicze kształty. Fakt, że tutejsze geoglify mogą być podziwiane w pełnej krasie tylko z powietrza, nadal pozostaje zagadką. Na obszarze ponad 450 km² naliczono przeszło 1000 deseni złożonych z linii prostych, geometrycznych symboli oraz wyobrażeń roślin i zwierząt. Aby je stworzyć, usunięto starannie ciemną, zewnętrzną warstwę gruntu, odsłaniając jaśniejsze podłoże. Autopromocja. Zostań przyjacielem projektu Travel Fan w podróży. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zamów film lub zostaw grosik na PayPalu. Doceniam każde Twoje wsparcie. Travel Fan. Twoje kompendium wiedzy o świecie. Najdłuższa linia ma ponad 12 km, zaś największa figura około 285 metrów długości. Widoczne linie wytyczono z wielką precyzją. Z ogromną dokładnością biegną one prosto przez doliny, wąwozy, pagórki, zachowując jedynie bardzo niewielkie odchylenia. Zataczamy koło nad płaskowyżem. Polując na kolejne geoglify, przy okazji podziwiamy urozmaiconą rzeźbę terenu. Historycy przyjmują, że geoglify z Nazca stworzyła kultura o tej samej nazwie, istniejąca od około I wieku przed naszą erą do połowy VIII wieku naszej ery. Wyrosła ona z wchłonięcia kultury Paracas. Uczeni nie wykluczają, że to właśnie ów lud zapoczątkował metodę na tworzenie naziemnych znaków i że to on stworzył najstarsze formacje już około V wieku przed naszą erą. Nie zostawili oni jednak żadnych śladów, które mogłyby w jednoznaczny sposób wskazać, w jakim celu stworzono te linie i symbole. Dlatego też podczas wielu lat badań powstało wiele różnych teorii dotyczących pochodzenia i znaczenia linii Nazca. Od idei symboli religijnych, przez zwykłe nawadnianie pól uprawnych, aż po teorię komunikowania się z obcą cywilizacją. Osobiście najbardziej przemawia mi ta ostatnia, choć przed tym twierdzeniem wzbraniają się tęgie głowy oficjalnej nauki, niewykluczone, że ludzkość przed tysiącami lat nawiązała kontakt z przybyszami z kosmosu, a szczególną rolę w tym spotkaniu odegrał płaskowyż Nazca. Jak było naprawdę, pewnie się tego nie dowiemy. 3 kwadranse naszego lotu upłynęły niespodziewanie szybko. Wrażenia z podniebnej obserwacji wpisanych na listę UNESCO geoglifów pozostają bezcenne. Wyjeżdżając z Nazca na południe drogą panamerykańską można by dostać się aż do Ziemi Ognistej w Argentynie. Trasa z Prudhoe Bay na Alasce do swojego finiszu w Ushuaia liczy sobie aż 25 750 km długości. Panamericana jest największym, najdłuższym i najbardziej uczęszczanym szlakiem na półkuli zachodniej. Zdecydowana większość jej peruwiańskiego odcinka wiedzie pustynną kostą, wąską krainą ciągnącą się pomiędzy wybrzeżem Pacyfiku a zboczami Andów. Większość regionu to suche, niegościnne tereny. Towarzyszącą przez wiele kilometrów wszechogarniającą pustkę wypełniają piaszczysto-kamienne pejzaże. Bywają tu miejsca nawet bardziej suche niż na Saharze. Pomimo bliskości bogatej w wodę Amazonii, wysokie Andy są barierą nie do przebycia dla zbawiennej wilgoci. W niektórych miejscach kosty nie padało od dziesiątków lat. Pojawiające się tu i ówdzie żyzne oazy porastają przywiezione przez Hiszpanów drzewa oliwne, które w nowej ojczyźnie odnalazły doskonałe warunki do swego rozwoju. Brak dostępu do pitnej wody bardzo rozprasza tutejsze osadnictwo. Usytuowane z rzadka niewielkie miejscowości oddalone są od siebie o wiele kilometrów. Dominuje tu niska, niezbyt estetyczna zabudowa, skupiona zazwyczaj wokół Panamericany. W środkowej części Costa charakterystyczne są wznoszące się ku Andom tarasy morskie. Dość trudno znaleźć tu spokojne miejsce, aby zejść do oceanu. Wznosząca się wysoko ogromna skalna bariera blokuje dostanie się morskiej wilgoci w głąb lądu. Ciągnące się dziesiątki kilometrów szerokie piaszczyste plaże to królestwo mieszkających tu niewielkich krabów. Piękna, słoneczna pogoda sprawia, że dziś żywioł oceanu nie pokazuje nam swego srogiego oblicza.
Można więc spokojnie rozkoszować się przyjemną morską bryzą, wsłuchując się w szum rozbijających się o brzeg oceanicznych fal. Ponad 2 godziny jazdy wzdłuż klifu naszpikowaną serpentynami piękną panoramiczną trasą nastarcza zjawiskowych widoków. Na tym odcinku Panamericana biegnie tuż przy krawędzi skalnej półki, powodując wzrost adrenaliny oraz dreszczyk emocji u co niektórych użytkowników drogi. Spośród kamienistych nieużytków rozpościera się żyzna dolina rzeki Rio Camana. Wpadająca w tym miejscu do oceanu rzeka Camana na swej 380-kilometrowej trasie dwukrotnie zmienia nazwę. W środkowej części na Mejes, a w swym górnym biegu na rozsławioną ogromnym kanionem rzekę Colca. Krok po kroku, kilometr po kilometrze z poziomu zero dotarliśmy do 2300 metrów nad poziomem morza. To tak jakby znaleźć się ciut poniżej naszych tatrzańskich rys. Otoczeni krajobrazem gór Cordillera Volcanica stajemy u progu miejscowości Arequipa. Drugie co do wielkości miasto kraju stanowi znakomite miejsce aklimatyzacji przed podróżą po wyższych rejonach Peru. Z racji wielu budowli wzniesionych z białego tufu wulkanicznego, ta intelektualna stolica współczesnego Peru zwana jest często Białym Miastem. Tutejsze kolonialne zabytki należą do najpiękniejszych w kraju. Centralnym punktem wpisanej w 2000 roku na listę UNESCO Starówki jest Plaza de Armas. Jego środkową część zajmuje porośnięty bujną zielenią efektowny park. W centralnej części placu umiejscowiona jest z kolei spiżowa fontanna. Na jej cokole znajduje się postać trąbiącego grajka zwanego potocznie Tuturutu. Okalające plac piętrowe arkady są siedzibą różnorakich sklepów, restauracji, butików oraz przedstawicielstw lokalnych biur podróży. To także idealne miejsce na schronienie przed deszczem bądź zbyt mocno operującym słońcem. Z górnego piętra rozpościera się przepiękny widok na plac, gdzie z perspektywy obserwatora można przyjrzeć się życiu tutejszych mieszkańców. Północną ścianę placu zajmuje obszerna fasada katedry z 2 bliźniaczymi wieżami. Autopromocja. Poznajmy razem świat, jego piękno i mieszkających w nim ludzi. Niech filmy z podróżniczej serii Travel Fan inspirują Was zarówno do bliskich i dalekich podróży. Travel Fan. Adventure starts here. Zbudowana w 1629 roku w stylu kolonialnym, odbudowana po pożarze w 1844 roku w białym kamieniu Sillar w stylu neoklasycystycznym. Z zewnątrz okazała z racji zdobień i rozmiarów, w środku raczej prosta i skromna. Katedralny ołtarz główny oraz symbolizujący apostołów 12 kolumn zbudowano z marmuru kararyjskiego. Istotnym elementem wystroju wnętrza jest artystycznie rzeźbiona w drewnie ambona z roku 1879, wykonana przez francuskiego mistrza Rigotta. Przylegająca do Plaza de Armas staromiejska dzielnica Jana Huara obfituje w efektowną XVIII-wieczną zabudowę. Kolonialny klimat miasta można poczuć spacerując jej uliczkami. Tu znajduje się niezwykły kompleks sakralny Monasterio de Santa Catalina. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od pomieszczenia audiencyjnego, gdzie siostra przełożona przyjmowała różne ważne osoby. Klasztor założono w XVI wieku dla córek wywodzących się z bogatych hiszpańskich rodzin. Przeznaczone do życia klasztornego na zasadzie wkupnego wnosiły hojny posag. Mimo ograniczonego kontaktu ze światem, zakonnice korzystały z przywiezionych przez siebie bogactw. Posiadały też swoją służbę, która w ich imieniu mogła kontaktować się ze światem zewnętrznym. Życie zakonnic przebiegało według 3 zasad: cisza, praca oraz modlitwa. Pierwszy okres zakonnego życia to trwający 4 lata nowicjat. Wtedy warunki egzystencji były najbardziej surowe. Po zakończeniu nowicjatu siostry miały już więcej swobody. Mogły choćby swobodnie poruszać się po całym terenie klasztornym, wspólnie spożywać posiłki, korzystać z eleganckich sprzętów otrzymanych z domu na poczet swego klasztornego posagu. Zakonnica na swoje potrzeby dostawała także bardziej rozbudowaną celę mieszkalną. Poza izbą miała nawet własną spiżarnię oraz kuchnię. Zwiedzając klasztorne cele, uwagę przykuwa usytuowanie łóżka.
Jako że Arequipa to teren sejsmiczny, dla wzmożenia bezpieczeństwa łóżko zakonnicy zawsze znajdowało się we wnęce pod łukiem, będącym elementem wzmocnienia konstrukcyjnego budowli. Najbardziej okazała sala klasztorna, nazwana ku czci biskupa Arequipy Pedro de Ortega, eksponuje zbiory muzealne pochodzące z XVII i XVIII wieku. Zobaczymy tu m.in. bogato zdobione sprzęty, misternie wyszywane szaty liturgiczne oraz łacińskie mszały. Najciekawszą częścią ekspozycji jest tzw. Wielka Pinakoteka. Ujrzeć tu możemy obrazy ze szkoły kuskeńskiej, uważanej za jeden z najbardziej charakterystycznych fenomenów artystycznych ówczesnego Nowego Świata. Z jednej strony można wskazać na niej silne związki ze sztuką niderlandzką, z drugiej zaś na cechy rodzime, które przejawiały się w zdecydowanej kolorystyce, obecności elementów lokalnej flory i fauny, czy też często pojawiających się złoceniach. Nie brak także miejsca na współcześnie wykonane wytwory, które można zakupić sobie na pamiątkę. Zabudowa klasztorna nie stanowi jednego budynku. To istne miasto w mieście, z wyodrębnionymi placami i ulicami, z których każda ma swoją nazwę i specyfikę. Jest tu nawet publiczna pralnia. Ciekawie zaaranżowany mini akwedukt z systemem dystrybucji wody do przepołowionych amfor jest nadal sprawny i gotowy do użycia. Klasztorne zieleńce radują oczy swym pięknem. Warto zwrócić uwagę na sporych rozmiarów gwiazdę betlejemską, osiągającą tu wygląd kilkumetrowego drzewa. W ogrodzie rośnie m.in. specjalny gatunek papai arequipańskiej, mniejsza od pospolitej odmiany i ponoć idealnie nadająca się na soki. Kolejną sakralną atrakcją miasta jest barokowy kościół jezuitów z przełomu XVI i XVII wieku. Jego fasada to arcydzieło hurigueryzmu, specyficznej odmiany hiszpańskiego baroku, charakteryzująca się przerostem misternych ornamentów i niezwykłą obfitością rzeźbiarskich detali. Okalające klasztorny dziedziniec krużganki posiadają kunsztownie zdobione filary. W wielu miejscach motywy chrześcijańskiej Europy przeplatają się z miejscową symboliką. Wewnątrz świątyni swą uwagę przyciąga bogato zdobiony ołtarz główny. Równie zdobne są także ołtarze boczne. Stanowiący arcydzieło peruwiańskiego baroku kompleks zaskakuje swymi złoceniami, a zwłaszcza misternie wykonanymi roślinnymi ornamentami. Po lewej stronie od ołtarza znajduje się kaplica San Ignacio z polichromowaną kopułą pomalowaną w niezwykłą plątaninę składającą się z tropikalnych kwiatów, owoców i ptaków. Arequipa to miasto z kolonialnym klimatem, pełne interesujących miejsc, które warto wpisać w swój plan podróży podczas zwiedzania Peru. Jedziemy w kierunku granicy z Boliwią. To zdecydowanie jeden z najbardziej fascynujących krajów na świecie, gdzie widoki bezustannie powalają na kolana. Pierwszym z takich obowiązkowych widoków mojej podróży jest panoramiczne spojrzenie na jezioro Titicaca. Trzecie co do wielkości w Ameryce Południowej, jest zarazem największym akwenem wysokogórskim na Ziemi. Nazwa jeziora pochodzi z języka quechua. W wolnym tłumaczeniu oznacza pumę polującą na królika. Podniszczoną drogą zmierzamy kilkanaście kilometrów w głąb kraju, chłonąc pobliskie widoki mieniącej się wieloma odcieniami błękitu tafli jeziora. Naszym celem jest niewielkie miasteczko Copacabana. Jego centrum stanowi najsłynniejsze w całych Andach sanktuarium maryjne. Czczona jest tu XVI-wieczna figura Matki Bożej, patronki Boliwii. Jej kult sięga daleko poza granice kraju. Znana dzielnica brazylijskiego Rio z nie mniej słynną plażą swoją nazwę zawdzięcza poniekąd właśnie temu miejscu. Centralną część bogato zdobionego złoceniami ołtarza głównego stanowi cudowny wizerunek czarnej Madonny, Matki Boskiej z jeziora. Niestety, obowiązuje tu dość skrupulatnie egzekwowany zakaz fotografowania. Uwiecznić można jedynie wynoszoną w uroczystych procesjach kopię ustawioną w honorowym miejscu pośród innych obdarzonych w świecie kultem cudownych obrazów oraz figur. Jak można zauważyć, w tejże osobliwej galerii nie zabrakło także kopii cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Sanktuarium jest doskonałym przykładem synkretyzmu religijnego. Na długo przed hiszpańskim podbojem oddawano tu bowiem cześć andyjskim bóstwom.
Katoliccy najeźdźcy zburzyli dawną inkaską świątynię i na jej gruzach zbudowali własne miejsce kultu, narzucając podbitym tubylcom nową wiarę. Dawny kult Pachamamy, to jest Matki Ziemi, przetrwał do dziś i utożsamiany jest właśnie z Matką Bożą. W przylegający do świątyni pobliski plac wpisany jest otoczony bujną zielenią skwer. Nazwa placu 2 lutego pochodzi od obchodzonego tutaj wyjątkowo hucznie święta Matki Boskiej Gromnicznej. Plac otaczają liczne stragany oferujące pielgrzymom oraz turystom przysłowiowe mydło i powidło. Autopromocja. Pamiętaj, zamawiając filmy w wersji płytowej wspomagasz powstawanie kolejnych filmów z cyklu Travel Fan w podróży. Położoną na wysokości 3818 metrów nad poziomem morza miejscowość zamieszkują głównie przedstawiciele ludu Aymara. Rejon pogranicza peruwiańsko-chilijsko-boliwijskiego to właśnie największe skupisko tego ludu. Charakterystyczne ubiory indyjskich kobiet, a zwłaszcza popularne wśród nich meloniki, to efekt zakazu noszenia tradycyjnych miejscowych strojów przez hiszpańskiego okupanta. Sumujący tu katamaran zawiezie nas w rejs po jeziorze Titicaca. Załoga właśnie przygotowała posiłek dla swoich pasażerów. Trasa doprowadza nas do Wyspy Słońca. Według legend Inków tutaj narodził się biały Bóg Wiracocza oraz pierwsi Inkowie. Tu także narodziło się słońce. Dopływając do Isla del Sol witają nas ruiny pałacu Inków Pilcocaina. Tu przesiadamy się w tradycyjną trzcinową łódź Statory. Na jej konstrukcji wzorował się norweski etnograf i podróżnik Thor Heyerdahl, budując swoją słynną tratwę Kon-Tiki, którą następnie przemierzał Ocean Spokojny. Isla del Sol jest wciąż miejscem świętym dla tutejszych społeczności Aymara i Quechua. Archeolodzy odkryli dowody, że ludzie żyli na wyspie już w III tysiącleciu przed naszą erą. Znajdujące się tu liczne tarasy rolnicze przystosowują strome i skaliste tereny na potrzeby upraw. Tu niestety kończy się moja opowieść o atrakcjach wyspy. Choroba wysokościowa wzięła górę. Bez zażycia sporej ilości tlenu nie wiem, jakby skończyła się ta moja przygoda. Nie wyglądało bowiem to zbyt dobrze. Wróćmy jednak do tematu wyspy. Dzięki pomocy osoby posiadającej drona mogę Wam teraz zaprezentować bajeczne ujęcia Wyspy Słońca widziane z lotu ptaka. Z tejże perspektywy przepięknie prezentują się widniejące pod nami tarasy. Z góry widzimy, że Wyspa Słońca jest częścią niewielkiego archipelagu. Usytuowany na wzgórzu niewielki inkaski ogród prezentuje przykłady typowej dla tych terenów uprawy roślinnej. W trakcie zwiedzania możemy także nakarmić lamę, czy też przyjrzeć się obrzędom tutejszego szamana. Żegnaj Boliwio! Wracamy do Peru. Widziane zza szyby okoliczne widoki ukazują rozlewiska Titicaca z wyraźnie zatartą granicą między wodą a lądem. Im dalej od brzegu, tym więcej pojawiających się pól uprawnych z obsianymi równo zagonami ziemniaków oraz kukurydzy. Długi kamienny mur prowadzi nas wprost do solidnych umocnień inkaskiej twierdzy Sacsayhuaman. Tworzące megalityczną warownię ogromne kamienne bloki do dziś pozostają zagadką w kwestii tego, kto i jak je zbudował. Nieznane jest przeznaczenie budowli, która mogła służyć jako miejsce kultu religijnego bądź twierdza. Przypuszcza się, że Sacsayhuaman stanowi głowę pumy, której kształt widoczny z lotu ptaka tworzy całość wraz z historyczną częścią miasta Cusco. Okres, w którym wzniesiono mury, także nie jest jasny. Kamienne puzzle, bo tak można określić wygląd murów, są tak potężne, że do ich stworzenia potrzeba było zaawansowanych technologicznie maszyn. Nie jest jasne, jak Inkowie transportowali owe kamienie, ponieważ nie znali ani koła, ani rolek. Nie jest również zrozumiałe, jak je obrabiali znanymi sobie narzędziami, których twardość nie wystarczała do obróbki granitu. Współczesnego obserwatora zdumiewa ponadto precyzja spasowania ze sobą poszczególnych kamiennych elementów. Do budowy ścian użyto ogromnych głazów dostarczonych z odległych o 15 km kamieniołomów. Wielkość największych z nich wynosi ponad 9 metrów, a ich ciężar sięga nawet 360 ton.
Warto dodać, że cała konstrukcja powstała bez użycia nieznanych na tych terenach zwierząt pociągowych. Jastrzębie skały, jak można z quechua przetłumaczyć nazwę Sacsayhuaman, składają się z 3 tarasowo ułożonych jeden na drugim murów, zbudowanych w zygzak, rozciągających się na długości około 400 metrów. Hiszpańscy kronikarze czasów konkwisty opisywali Sacsayhuaman jako potężny kompleks świątynny uznawany przez Inków jako dom słońca. Na jego terenie znajdowało się ponoć wiele budynków o przeznaczeniu sakralnym. Na szczycie wzniesienia odnajdujemy wyrównany i spoziomowany teren, gdzie zachował się fundament budowli uważanej za ołtarz. Ciekawe, że podobny niby ołtarz odnaleziono po drugiej stronie globu w Chinach. Ruiny Sacsayhuaman to około 20% tego, co było tutaj w przeszłości, a mimo to robią imponujące wrażenie. Niestety, dziś nie można sobie w pełni wyobrazić pierwotnego wyglądu tegoż miejsca, ponieważ po napaści Hiszpanie zaczęli postępowy demontaż kompleksu. W 1983 roku obiekt został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Stacja kolejowa w Ollantaytambo to początek naszej przejażdżki koleją Inca Rail po bardzo malowniczej trasie wzdłuż koryta rzeki Urubamba. Wygodne, klimatyzowane wagony z panoramicznymi szybami ułatwiają podziwianie bajecznych krajobrazów. Popijając wliczony w cenę gorący napój oraz chrupiąc orzeszki, podziwiam potęgę rwącej rzeki, meandrującej wokół porośniętych leśną gęstwiną stromych zboczy. Licząca 725 km Urubamba jest jednym ze źródłowych dopływów Amazonki. Padający rzęsiście deszcz nie napawa optymizmem. Nie mając wyboru, muszę stawić czoła przeciwieństwom, jakie zgotowała kapryśna andyjska aura. Nasz przystanek końcowy to Aguas Calientes. Aby dostać się do centrum miejscowości, niemal wprost ze stacji kolejowej wchodzimy na targ z pamiątkami. Imponująca oferta towarów zadowoli niemal każdego chętnego peruwiańskich pamiątek. Trzeba wykazać się sporą asertywnością, aby nie skusić się na zakupy. Ja na szczęście już dawno wyleczyłem się z kupowania rzeczy, które po powrocie do domu będą jedynie siedliskiem kurzu. Idę więc śmiało przed siebie, nie zważając na zachęty sklepikarzy. Ledwo udało mi się przebić przez targowisko, aby zmierzyć się z bogatą ofertą tutejszych jadłodajni. Restauratorzy kuszą darmowym Wi-Fi oraz bufetową ofertą typu płacisz raz i jesz ile chcesz. Aguas Calientes to doskonała baza wypadowa dla tych, którzy planują zostać tu dłużej. Autopromocja. Pamiętaj, kanał TravelFan.pl jest certyfikowanym partnerem YouTube. Jeśli zatem podobają się Tobie prezentowane tu treści i chętnie odwiedzasz mój kanał, pozwól wyświetlić się reklamie. Wyświetlane przez widzów reklamy podlegają monetyzacji. Tym sposobem sprawiasz, że mogę się rozwijać jako twórca, a moje filmy stają się coraz ciekawsze i lepsze technicznie. Wyobraź sobie, że oglądanie reklam może być pomocne i użyteczne. Pozwól zatem spokojnie im wybrzmieć. Ciesz się 30 sekundami wolności, zaparz kawę, zrób coś użytecznego, a następnie wróć do swojego ulubionego kanału TravelFan.pl. Dzięki filmom z cyklu TravelFan w podróży wiesz więcej. Bogata oferta hoteli oraz schronisk dostosowana jest na każdą kieszeń. Znajdujące się tu gorące źródła nadały nazwę miejscowości, założonej w 1901 roku jako baza noclegowa budowniczych linii kolejowej z Cusco. Drogą tą po dzień dzisiejszy dociera tu zresztą najwięcej przybyszów. Na wysokości 2040 metrów nad poziomem morza, gdzie położona jest miejscowość, można zregenerować nieco siły przed kolejnym wyjazdem w wyższe partie gór. Usytuowana przy głównej arterii miejscowości fontanna ze statuą Inki wita przybyłych tu ze wszystkich stron świata turystów. Oczekując na autobus, podziwiam spienione, wartkie wody rzeki Urubamba, która z hukiem przedziera się przez skalne progi, płynąc w swym zamiarze hen daleko w kierunku Amazonki. Napis informacyjny wskazuje mi miejsce, skąd odchodzą busiki w interesującym mnie kierunku. Mając do wyboru 1,5-godzinną, 6-kilometrową pieszą wędrówkę w górę, wybieram kilkunastominutowy przejazd tutejszym środkiem lokomocji.
Z racji na panującą w górach deszczową aurę oraz ledwo opanowaną chorobę wysokościową, wybór okazał się nader słuszny. Przede mną sens mojej podróży do Peru, istny crème de la crème, spowity gęstymi chmurami Machu Picchu. Wow, wizualne wrażenia, jakbym dostał się w inny wymiar. Nie mogę uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. Chyba jestem w awatarze. Mistyczne doznania na wyciągnięcie ręki. Padający deszcz oraz gęsta powłoka chmur nadają temu miejscu niebywałej psychodelicznej tajemniczości. Poświęcając odrobinę alkoholu dla pacia mamy, polewając nim ziemię, żywimy w sercu nadzieję, że Matka Ziemia będzie dla nas przychylna i pozwoli nasycić nasze oczy pięknem tego miejsca. Po niespełna kwadransie staje się rzecz niebywała. Chmury zwolna się rozchodzą, a przez coraz rzadsze mgły, jakby wyraźniej, zaczynają ukazywać się kontury inkaskiej twierdzy. Wysuwające się z mglistego całunu gigantyczne ściany, uprawne tarasy oraz rampy wyglądają, jakby były naturalną częścią skał i górskich zboczy. Według UNESCO miejsce to jest jednym z najlepszych na świecie przykładów wykorzystania naturalnych, surowych materiałów do stworzenia wyjątkowej architektury, idealnie wpasowanej w otoczenie. W 1983 roku zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2007 roku ruiny miasta zostały z kolei ogłoszone jednym z 7 cudów świata. Autopromocja. Pamiętaj, Twoje wsparcie pomaga w tworzeniu kolejnych, jeszcze lepszych technicznie filmów. Bądź przyjacielem projektu Travel Fan w podróży. Przekraczając progi bramy miejskiej oddzielającej miasto od części agrarnej, spaceruję pomiędzy budowanymi bez użycia zaprawy kamiennymi strukturami, w skład których wchodzą świątynie, sanktuaria, rezydencje oraz kryte strzechą domy i warsztaty. Łącznie na terenie miasta odnaleziono ponad 140 budowli. Część miejska była podzielona na 3 dystrykty: dzielnice dla kapłanów i arystokracji, dzielnice dla zwykłych mieszkańców oraz świętą dzielnicę świątynną. Samo położenie sanktuarium w naturalnym, spektakularnym otoczeniu dowodzi jego nadzwyczajnego znaczenia dla Inków. Bardzo silnym argumentem jest tzw. teoria świętej geografii. Sanktuarium położone jest bowiem na przecięciu 2 linii poprowadzonych z wierzchołków świętych gór Inków. Linia poprowadzona na zachód ze szczytu Weroniki przecina się z linią poprowadzoną na północ ze szczytu Salcantay, dokładnie w miejscu, gdzie Inkowie zbudowali swoje niezwykłe miasto. Kamienne zakamarki zamieszkuje sympatyczny wiskacz. Ten gryzoń, choć przez zbieżną ewolucję wyglądem przypomina królika, to nie jest z nim wcale spokrewniony. Żyje w dużych koloniach podzielonych na pojedyncze jednostki rodzinne. Spacerując wśród murów miasta, podziwiam kamieniarski kunszt jego budowniczych. Zagadką pozostaje sposób łączenia ogromnych granitowych bloków, które zostały połączone bez użycia zaprawy. Zwężające się ku górze trapezowe drzwi oraz okna wykazują z kolei właściwości antysejsmiczne. Przed nami tak zwana Słoneczna Wieża. W jej wnętrzu znajdował się ołtarz ofiarny. Świątynia Słońca, której stanowiła część, była miejscem ceremonii religijnych oraz ważnym ośrodkiem naukowym. Wieża zbudowana jest na dużej skale, poniżej której znajduje się wkomponowana w mur niewielka jaskinia. W górnej części obserwatorium podziwiać można zorientowany na 4 strony świata kamień. Miasto zlokalizowane jest bowiem na przecięciu linii geomantycznych, co sprawia, że powstał tam czakram, czyli rejon o podwyższonym poziomie energetycznym. Z tego właśnie względu miejsce to wciąż stanowi centrum rozwoju duchowego Ziemi. Najważniejszą częścią kompleksu jest kamień o nazwie Intihuanta, to znaczy miejsce, w którym przystaje słońce. Z jednej strony pełni on funkcję astronomiczną, z drugiej duchową. W szamańskich legendach Intihuanta ma wpływ na zdolności parapsychiczne człowieka. Warto też podkreślić, że struktury Machu Picchu zbudowane zostały z granitu, który składa się z kwarcu. Jak wiadomo, kryształ ten ma bardzo duży wpływ na zwiększenie prędkości przepływu informacji. Ludzie, którzy stworzyli to miasto, musieli dysponować nie tylko ogromną wiedzą, ale także potężnymi mocami parapsychicznymi. Nie na darmo osoby obdarzone duchowo nazywają to miejsce mianem kryształowego miasta, gdzie człowiek może dostąpić wkroczenia w stan wzmożonej świadomości. Miejscem szczególnie świętym dla Inków jest tak zwana Huanca, czyli święta skała, przypominająca swym wyglądem kształt znajdującej się na horyzoncie góry Yanandin.
Huanca uznawane jest za duchowy obszar do medytacji i absorbowania pozytywnych energii. Wróćmy jeszcze do czasu powstania Machu Picchu. Trudno tu jednak określić dokładną datę. Nie ma bowiem zgody co do tego, kiedy powstało, ani dlaczego je opuszczono. Według oficjalnej nauki miasto zostało wybudowane w XV wieku, a opuszczono je zaledwie 100 lat później, około 1535 roku. Machu Picchu w języku quechua znaczy Stary Szczyt. Nie wiadomo jednak, jak nazwali to miejsce jego pierwotni budowniczowie. Coraz częściej uważa się bowiem, że przybyli tu Inkowie zastali to miejsce opuszczone przez wcześniej żyjący tu jakiś tajemniczy lud. Położone niczym orle gniazdo na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza w niedostępnych partiach Andów pasuje do romantycznych wyobrażeń o ostatnim bastionie inkaskiego oporu. Pewne jest jednak, że hiszpańscy konkwistadorzy nigdy tu nie dotarli, nie dokonując dzieła zniszczenia. Czas po raz ostatni spojrzeć na Machu Picchu. Sądzę, że z biegiem czasu miejsce to wyjawi nam jeszcze niejedną tajemnicę. Żegnam przepiękny andyjski rejon oraz cudowne, niezapomniane widoki. Samolotem z Cusco wracam do Limy. Stolica kraju przywitała mnie bardziej odpowiednią do życia wysokością, tylko 110 metrów nad poziomem morza, oraz przyjemnym, niezbyt męczącym ciepłem, tak bardzo upragnionym po dniach spędzonych wysoko w górach. Miasto zostało założone przez hiszpańskiego konkwistadora Francisca Pizarro w święto Trzech Króli 6 stycznia 1535 roku. Stąd też wzięła się pierwotna nazwa tego miejsca jako Ciudad de los Reyes, czyli Miasto Królów. Ostatecznie nazwa nie ostała się do dnia dzisiejszego. Obecna powstała prawdopodobnie ze zniekształcenia nazwy przepływającej przez miasto rzeki Rimac, bądź też od owocu cytrusowego uprawianego licznie w okolicy. Podczas zwiedzania pojawiły się niespodziewane problemy. Zabezpieczające barierki odcięły nam drogę do jednego z najważniejszych stołecznych zabytków, jakim jest katedra świętego Jana Ewangelisty. Autopromocja. Pamiętaj, to właśnie dzięki Twojemu wsparciu projekt Travel Fan w podróży może się nadal rozwijać. Zamawiając filmy w wersji płytowej, wspomagasz tworzenie kolejnych produkcji. Zatem także Ty możesz przyczynić się, aby następne filmy stawały się jeszcze lepsze technicznie. Pomóż marzenia przekuć w rzeczywistość. Daj szansę, wesprzyj, zamów film. Dziękuję, że jesteś. To miło, że jest ktoś taki jak Ty. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Jej budowę rozpoczęto na zlecenie Francisca Pizarra w 1535 roku. Niestety, obecna budowla nie pamięta czasów pierwszych konkwistadorów, gdyż pierwotną świątynię zniszczyło trzęsienie ziemi. Obecną renesansową konstrukcję budowano prawie 2 stulecia, od połowy XVI do połowy XVIII wieku. Jedna z kaplic dedykowana jest wspomnianemu konkwistadorowi, gdzie znajdują się szczątki tego, który spowodował upadek wielowiekowej kultury oraz morze nieszczęść ludzkich. Znajdujący się tu sarkofag kryje doczesne szczątki konkwistadora. Tablica ze zdjęciem szkieletu obrazuje z kolei choroby, na które cierpiał i obrażenia, jakich doznał w chwili śmierci. Możemy także zobaczyć skrzynię z ziemią z rodzinnego miasta Trujillo, a także uzyskany za swoje podboje herb od hiszpańskiej korony. Pizarro nie doczekał ukończenia budowy katedry. Jej finalizacji dokonała jego córka, stawiając warunek, że w katedrze umieszczone zostaną szczątki jej ojca. W podziemiach świątyni znajdują się z kolei pochówki znanych z okresu konkwisty oraz kolonii Hiszpanów. Jeśli spodobał się Tobie zaprezentowany fragment filmu, zafascynowało Cię niesamowite piękno oraz bogata historia Peru i chcesz obejrzeć całość mojej filmowej opowieści, zamów pełną wersję na DVD bądź Blu-ray. Peru, El Condor Pasa. Polecam serdecznie. Przedstawiam garść informacji, co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać, wybierając się do Peru. Walutą Peru jest sol. 1 sol dzieli się na 100 centymów. Ceny na peruwiańskich bazarach są bardzo niewygórowane. Jeszcze niższe ceny są w Boliwii. Targowanie oczywiście jak najbardziej dozwolone. Za możliwość fotografowania tubylców lub wspólnego fotografowania się z miejscowymi i ich pięknie ustrojonymi zwierzętami trzeba dać napiwek 1 solę. Peru posiada bardzo zróżnicowany klimat, od upalnych tropików po śnieżne i mroźne góry. Jadąc w region wysokich gór warto zabrać ze sobą zapas ciepłej odzieży.
Im wyżej, tym powietrze jest coraz bardziej rozrzedzone, a problemy z oddychaniem i prawidłowym funkcjonowaniem coraz większe. W części wysokogórskiej kraju ogólnie dostępne butle z tlenem zazwyczaj znajdują się w miejscach użyteczności publicznej, m.in. w hotelach, a także w transporcie publicznym. Aby ograniczyć objawy choroby wysokogórskiej należy rzuć liście koki, pić elektrolity, ograniczyć używki, stosować tabletki Sorosze Pills oraz dotleniać organizm tlenem z butli. Liście koki można legalnie kupować i stosować jedynie na terenie Peru. Żegnając się z krajem, warto pozbyć się ich w celu uniknięcia przykrych konsekwencji. Do Polski natomiast bez problemu można przywieźć zawierające kokę cukierki, ciasteczka oraz herbatki. Polecam Mate de Inca, działa jak Red Bull. Toalety są w większości płatne, zwykle 1-2 sole. Warto mieć przygotowane drobniaki. Za darmo można skorzystać w muzeach oraz podczas konsumpcji w odwiedzanych przez nas restauracjach. W krajach latynoskich notuje się wzmożoną oporność na języki obce. Znajomość hiszpańskiego choćby w stopniu podstawowym jest jak najbardziej wskazana. Będąc w Peru warto spróbować pisco sour, pieczoną świnkę morską, kompot bądź kisiel z czerwonej kukurydzy, cukierkowatą Inca Colę, a także herbatkę i inne wyroby z liści koki. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. La gente conoce el mundo. Drogi widzu, czy podobał się Tobie film? Uważasz, że poniesiony przeze mnie trud wart jest docenienia? Chciałbyś wesprzeć mnie, ale nie wiesz, jak to uczynić? Jest na to sprawdzony sposób. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu PayPal i wpisując mój adres mailowy travelfan@wp.pl prześlesz według uznania swój tip. To proste. Ja już jestem w PayPal, a Ty? Z góry dziękuję za każde wsparcie. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.